Film zawiera spoilery do pierwszych 3 sezonów serialu Jurassic World Camp Cretaceous. Także jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to polecam najpierw obejrzeć te 3 sezony, a później dopiero obejrzeć ten film. Najpierw omówmy pierwszy sezon. Zarówno pierwsza, jak i ostatnia scena jest plot twistem. Tak, to tego się nie spodziewałem, naprawdę. Pierwsza scena w serialu i ostatnia scena w ostatnim odcinku pierwszego sezonu to jest coś, czego bym się nie spodziewał tak naprawdę. Muszę przyznać, że pierwszy sezon jest najgorzej napisany, no i jest trochę przekombinowany momentami. Uwaga, najgorzej napisany to nie znaczy zły, bo wciąż jest 8/10. Ale jest momentami przekombinowany. Na przykład mamy scenę, w której Darius rozwala jakąś rurę i dym zaczyna z niej wylatywać. No i mówi, że dym powinien zatrzymać raptora. To nie ma za bardzo sensu. Lepiej by było, jakby się po prostu nie odezwał i tyle. Inna scena, gdzie mamy pteranodony, które atakują naszych głównych bohaterów, którzy jadą pociągiem, powiedzmy. To również Darius mówi, że muszą zgasić wszystkie światła, bo pteranodony lubią błyszczące rzeczy. Nie, po prostu lepiej by było, gdybyście powiedzieli, no musimy zgasić wszystkie światła, bo nas zobaczą, to by miało więcej sensu. Naprawdę, momentami czuję, że po prostu przekombinowali i trochę za dużo chcieli zrobić. Ale to nie zmienia faktu, że serial i tak jest bardzo dobry. Ludzie mówią, że jest zbyt przyjazny dzieciom i w ogóle, że tu nie ma krwi. Po pierwsze, czego się spodziewaliście? Tego. Po drugie, w serialu jest krew. Po prostu jest jej mało, no bo to serial dla dzieci, ale krew sama w sobie jest w tym serialu. Śmierci, owszem, są trochę ocenzurowane przez na przykład trawę albo, nie wiem, jest cięcie zaraz przed samą śmiercią, ale słyszymy dźwięk łamanych kości, dźwięk rozrywanego ciała, ludzie po prostu giną i tyle. W ogóle w scenie, w której główni bohaterowie chowają się przed Indominusem Rexem na wieży, to, no szczerze powiem, można tutaj wyczuć rzeczywiście strach tych dzieciaków. To jest bardzo dobrze zrobiona scena. Jeśli to wciąż dla Was za mało, no to cóż, Toro zostaje pod koniec sezonu dosłownie wysadzona, jej cała skóra jest zwęglona. Czy Wy chcieliście, żeby serial dla dzieci miał kategorię R? Jurassic Park to nigdy nie był i nigdy nie będzie horror. Nieważne, czy Wam się to podoba, czy nie. Ten serial nie jest zbyt dziecinny, jak na przykład, nie wiem, Psi Patrol albo Jak wytresować smoka Rescue Riders. To jest taki dobry serial jak Pingwiny z Madagaskaru. Poza tym animacja również jest dobra. Ludzie sami w sobie wyglądają po prostu spoko. Animacja jest bardzo ładna, tak szczerze, a dinozaury wyglądają po prostu przecudownie. Dosłownie, jak żywcem wyjęte z filmu. Dosłownie, jak ja zobaczyłem Rexy w drugim sezonie, to ja myślałem, że to jest jakiś screen z filmu albo z Jurassic World Evolution. Serio. Ona wygląda cudownie po prostu i ogólnie dinozaury wyglądają pięknie. Jakby tylko w tym serialu Rexy miała blizny, to już w ogóle byłbym w niebie. Naprawdę, jakby Rexy miała blizny jeszcze, to ja bym po prostu robił screeny cały czas i po prostu ustawiał jako tło pulpitu. Jeśli chodzi o animację, to jedyne do czego mogę się przyczepić to ruchy ust postaci w trzecim sezonie, ale to tylko w pierwszych 2 odcinkach bodajże, tak w ogóle. W tym serialu, w pierwszym sezonie, w bodajże drugim odcinku z tego co pamiętam, pojawia się śmierć, która jest w bardzo dobry sposób zrobiona, w bardzo dobry sposób nakręcona, jest zrobiona w dorosły sposób, nie jakiś przerysowany i kreskówkowy i naprawdę jest zaskakująca. Zdziwiłem się po prostu, że serial miał jaja, żeby to zrobić. A ludzie o tym zapomnieli. Mimo iż to jest dosłownie śmierć, która napędza cały serial. Napędza cały pierwszy sezon i w drugim i w trzecim również jest wspomniana. A ludzie o tym zapomnieli. Tak, w głównej mierze hejterzy. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że hejterzy mają jakieś 5 IQ. Naprawdę uważnie oglądali ten serial. Naprawdę, ta śmierć jest godna filmu. Taką śmierć spodziewałbym się raczej zobaczyć w filmie, a nie w serialu dla dzieci. I to mnie zszokowało. Fabuła serialu jest ogólnie bardzo fajna. Odcinki są dobrze napisane, poza kilkoma scenami. No i w ogóle miałem rację, że główni bohaterowie spotkają Bumpy koło martwego ankylozaura. Chociaż fajnie by było, gdyby w zasadzie, nie wiem, pokazała smutek, jakoś tam przytuliła się do tego martwego ciała czy coś, żeby pokazać, że jest smutna w zasadzie. Z tego serialu dzieci mogą się nauczyć trochę o dinozaurach, na przykład, że Carnotaurus źle skręcał. To w zasadzie jest naukowy fakt. No i cóż, widać, że serial nie był zrobiony tylko po to, żeby sprzedawać zabawki, no a bardziej po to, żeby rozszerzyć serię, no i zapoznać nowych fanów z serią Jurassic Park. I to jest bardzo fajne. Ludzie mówią, że postaci są stereotypowe i w ogóle, po pierwsze, nie. Stereotyp takiej osoby, która lubi sport, to jest, wiadomo, taki muskularny mężczyzna, który się chwali strasznie tym, jakie to on ma osiągnięcia sportowe, a tutaj Yaz to jest nieśmiała dziewczyna. Brooklyn jest trochę uzależniona od social mediów, no i czy to jest jakoś stereotypowe bardzo? Może trochę, ale bądźmy szczerzy, są takie osoby i to nawet jest ich dość dużo. Tak, tutaj nie ma jakichś super stereotypowych postaci, a nawet jeśli są, to nie są to krzywdzące stereotypy, jak na przykład, nie wiem, głupia blondynka czy coś, nie.
To są stereotypy, które są ok i raczej nikogo nie obrażą. No i tam oczywiście pewne osoby, które mają jakieś 5 IQ, strasznie się czepiały tego, że, cytuję, kajaki płyną przez lagunę Mosazaura, a to przecież nie ma sensu. To, że jedno z wejść prowadzi do laguny Mosazaura, to jeszcze nic nie znaczy. Mamy pokazane, że jest druga droga. Tą drogą się normalnie płynie. A z racji tego, że park jest zamknięty i nikt nie dba o to, kto którędy płynie, no to główni bohaterowie wpadli do laguny Mosazaura. Sam fakt, że jedno z wejść prowadzi do laguny Mosazaura, nie znaczy, że to jest ustalona droga, którą goście mieli płynąć. Naprawdę, trzeba mieć jakieś 5 IQ, żeby tego nie zrozumieć. No i jeszcze ludzie się czepiają tego, że scena z helikopterem została zmieniona i to nie ma sensu. Owen i Claire stali na klifie. Dzieci nie stoją na klifie. Stoją na polanie. Dosłownie stali koło przebiegającego Indominusa. No i jeszcze się czepiają tego, że helikopter tutaj wybucha na szkle, a w filmie dopiero spadł na ziemię. Po pierwsze, nie mamy pokazanej sceny wybuchu w Camp Cretaceous. Po drugie, nie przyszło wam do głowy to, że nie wiem, może chcieli tę scenę trochę skrócić. To, że nie mamy pokazanego helikoptera, który spada i dopiero wtedy wybucha, nie znaczy, że tak się nie stało. Po prostu nie wiem, może chcieli skrócić trochę tą scenę, żeby nie ciągnęła się przez zbyt długi czas i żebyśmy od razu przeszli do ataku pteranodonów. To się nazywa robienie czegoś na korzyść publiczności. Naprawdę chcielibyście, abyśmy czekali tam 2-3 minuty, aż cała scena z helikopterem potoczy się dokładnie tak jak w filmie. Jedyny retcon, jaki znalazłem w tej scenie, to jest lekko zmieniony model helikoptera. To tyle. Jeśli chodzi o złoczyńców w tym serialu, to Indominus Rex jest w tym serialu mało, jak tam ludzie mówią. Nie, po pierwsze, nie może być w serialu 24/7, no bo w końcu była w Jurassic World. Poza tym oryginalnie miało być jej jeszcze mniej. Także cieszcie się, że dostaliśmy jej aż tyle. A po drugie, Toro jest fajnym złoczyńcą. Sposób, w który dostaje blizny, jest spoko. No i ogólnie ma fajne wprowadzenie, no i jest spoko złoczyńcą. Ogólnie w pierwszym sezonie mamy kilka błędów animacji, no i kilka nieścisłości, ale ogólnie to jest bardzo dobry serial, tak. Sezon pierwszy jest bardzo dobry. To jest naprawdę bardzo dobry przykład tego, jak robić serial dla dzieci, dla franczyzy takiej jak Jurassic Park. Młodsi widzowie mogą się zakochać w dinozaurach i w tej franczyzie oglądając ten serial, a starsi widzowie mogą wyłapywać easter eggi, no i po prostu dobrze się bawić. Sezon pierwszy jest bardzo dobry. Jednak sezon drugi, cóż, wciąż jest bardzo dobry. Powiem więcej, jest lepszy. O ile pierwszy sezon miał swoje problemy, no to drugi sezon jest szczerze według mnie idealny na dobrą sprawę. Clayton Fiority, swoją drogą super kanał, polecam, mówił, że według niego tam drugi sezon jest nieco gorszy, jednak według mnie jest szczerze lepszy. Ja uważam, że jest po prostu idealny. Nie ma tutaj błędów animacji, wszystkie odcinki są super napisane i nie było ani jednej sceny, którą bym zmienił. No po prostu perfekcja. Rexy stająca na zniszczonym samochodzie to jest bardzo fajne ujęcie. Tak w ogóle w tym sezonie mamy chyba nieświadome nawiązanie do dinozaura Disneya, co jest całkiem spoko. Swoją drogą nie uważam, że Carnotaurus z Fallen Kingdom to Toro. A Demon Carno, jak to ludzie na niego mówią, to już na pewno nie jest Toro, ponieważ po pierwsze ma blizny z drugiej strony, po drugie ma inny kolor oczu. W tym sezonie dostajemy character development, Ben dosłownie zmienia się w Rambo i to jest super. No i teraz ludzie, którzy narzekali, że Bumpy była bezużyteczna w pierwszym sezonie i w ogóle, no to teraz sobie ponarzekajcie. Teraz nie dość, że jest super, jest po prostu kozacka, to dodatkowo jeszcze jest użyteczna. No i w zasadzie w tym sezonie mamy szokującą śmierć dinozaura. Dinozaury w serii są przedstawione jako takie majestatyczne i w ogóle, a ta śmierć jest szybka, no i na dobrą sprawę jest po nic. I to jest szokujące. Ogólnie mamy fajne plot twisty w tym sezonie, chociażby to, że Rexy buduje gniazdo. Moja teoria była taka, że adoptowała jakiegoś małego T-Rexa czy coś, no bo znosiła już tutaj jedzenie do tego gniazda. Po coś to musiała znosić. No i cóż, mały T-Rex się nie pojawił, jednak wciąż wierzę w tą teorię. Dopóki twórcy nie udowodnią mi, że nie mam racji, to ja wciąż wierzę, że tu był mały T-Rex. Hej, sam fakt, że nie widzieliśmy małego T-Rexa nie znaczy, że gdzieś go tu nie ma, prawda? W ogóle według mnie ta scena, w której Rexy ryczy na hologram, to może być nawiązanie do usuniętej sceny, gdzie Indominus Rex walczył z animatronicznym T-Rexem. Nie wiem, może to jest nawiązanie, może nie. W sumie jestem chyba jedyną osobą, która to zauważyła. Ogólnie, jakbym miał podsumować ten sezon jednym słowem, to byłoby to słowo perfekcja. Tak, o tyle. No i teraz przejdźmy do sezonu trzeciego. Ten sezon został potraktowany trochę jak King of the Monsters. Połowa ludzi go lubi, połowa go nienawidzi. Według mnie ten sezon jest tak samo dobry jak drugi. Ale to już nie jest perfekcyjny, no bo jest chociażby kilka scen, bo jest tam chociaż jedna scena, którą bym zmienił.
albo może 2. Chociażby ta scena, w której Jas po prostu podnosi jajo Dimorphodona, to było dziwne. Od razu było widać, że to jajo, nieważne. Nie wszystko zostało zrobione tak, jakbym chciał. Mimo wszystko ten sezon jest bardzo dobry. Tak samo dobry jak sezon drugi, według mnie. Ogólnie miałem nadzieję, że Dave i Roxy się pojawią, no bo tak, po prostu. Miałem taką nadzieję, jednak się nie pojawili. No i przewidziałem, że będą 2 Scorpiusy. Jestem normalnie nieomylny jak Ian Malcolm. No i w sumie fajnie, że różnią się trochę designem. Jeden jest trochę taki bardziej brązowawy z tego co pamiętam. Ludzie zadawali pytania, skąd się wzięły 2 i w ogóle, ale to jest wyjaśnione w serialu. Reprodukcja bezpłciowa. A dlaczego są tak samo duże? Scorpius szybko rośnie. W tym zbiorniku on był o wiele mniejszy. Ogólnie design Scorpiusów jest brzydki, ale o to chodzi. Dosłownie mamy nawet powiedziane w serialu, że są brzydkie. Według mnie wyglądają spoko. Poza tym twórcy nas strollowali, no bo Scorpius Rex. Myśleliśmy, że chodzi o Skorpiona, później, że chodzi o Scorpio Venatora, no bo w sumie podobny kształt czaszki, a ostatecznie okazało się, że ma geny jakiejś tam skorpionowej ryby. Ale nas twórcy strollowali. Poza tym już tam widzę, że ludzie mówią, że jego genom to tam Raptor, Carnotaur, T-Rex i skorpionowa ryba. Jednak nie, no bo wtedy wyglądałby jak Indominus Rex, tylko z kolcami na ogonie. Według mnie to on ma geny właśnie Scorpio Venatora, Skorpiona może trochę też, no bo pancerz na grzbiecie, skorpionowej ryby oraz Raptora. Scorpioraptor. Ogólnie ze Scorpiusami można było trochę więcej zrobić, no bo giną w dość słaby sposób, ale przynajmniej nie zjadł ich mozazaur, to by było super słabe. No ale można było to rozwiązać tak według mnie, że po prostu jeden ze Scorpiusów ginie, a drugi jeszcze żyje, no i na przykład muszą wymyślić jakiś inny sposób, żeby go zabić. To by było ciekawe. Aha, w ogóle jakby Scorpius mógł w zasadzie strzelać tymi kolcami z ogona, to by było super. Ale niestety nie umie. Tak w ogóle, w tym sezonie w końcu pojawiają się nowe dinozaury, których nie widzieliśmy w filmach. Co prawda tylko 2, ale są fajne. Ouranozaur, nie uranozaur, tylko ouranozaur. Chyba tak to się wymawia. Jest spoko. Jest to w zasadzie jeden z moich ulubionych roślinożerców, także cieszę się, że się pojawił. No i monolofozaur jest super, tak szczerze uwielbiam ten design. Szczególnie te zielone wyglądają super. Aha, i jeszcze jedno. Jurassic Outpost to zauważył, no i to jest według mnie bardzo fajne. One mają 4 nozdrza. To jest według mnie super, to jest taka mała jedna mutacja, taki mały detal, a cieszy, bo sprawia, że są wyjątkowe. No można co prawda narzekać, że tam tylko 2 nowe dinozaury, no ale w poprzednich sezonach nie mieliśmy żadnych nowych dinozaurów, także lepszy rys niż nic. Przydałby tu się jeszcze chociażby Therizinozaur. Nie wiem, moglibyśmy mieć scenę, gdzie na przykład, nie wiem, zamiast rysować Galimima, Darius chce narysować Therizinozaura, a później w ostatnim odcinku na przykład walczy ze Scorpiusem, to by było super, ale trudno. W ogóle ci idioci, bo tak trzeba już ich nazwać, którzy mówili, że dinozaury w tej serii to potwory i w ogóle, no to mają dosłownie tutaj wprost powiedziane, że to nie są potwory. I co teraz, hejterzy? Ogólnie ludzie narzekają, że tutaj Dr. Wu ma dane tylko na jednym laptopie i tyle, ale to mi szczerze nie przeszkadza. Poza tym mówią, że i tak przecież zniszczenie laptopa nic nie da, bo wiemy, że stworzy Indoraptora. Chodzi o to, żeby nie stworzył już więcej Scorpiusów Rexów. Bo Scorpius Rex był super niebezpieczny, o wiele bardziej niż Indoraptor. Ludzie ogólnie mówią, że tu się za dużo dzieje, że jest za dużo akcji i w ogóle za dużo zagrożeń. Ja się z tym szczerze nie zgadzam. Według mnie wszystko jest ładnie rozłożone na odcinki i nie jest tego za dużo. W sumie tylko w tym odcinku z monolofozaurami jest trochę za dużo według mnie. Za dużo tam akcji napchali trochę na siłę. Szczególnie, że cała fabuła tego odcinka jest mniej więcej taka. Idziemy z punktu A do punktu B, uciekamy przed monolofozaurami, idziemy z punktu B do punktu C, uciekamy przed monolofozaurami itd. itp. Tutaj troszeczkę zrobili za dużo i ten odcinek też troszeczkę nudny jest według mnie, szczerze. Już pod koniec. Mogli tu trochę lepiej zagospodarować, ale i tak jest spoko. Na dobrą sprawę jedyny retcon, który znalazłem, to czaszka T-Rexa, którą Indominus rozwalił w Jurassic World, jednak tutaj jest nienaruszona, ale nieważne. Ogólnie według mnie ten gość tutaj trochę ginie w cudzysłowie, bo nie wiemy, czy on zginął, ale jego, powiedzmy, śmierć przypomina mi trochę śmierć Billego. Blue w tym sezonie dostaje więcej screen time'u i to jest bardzo fajne. Dostajemy bardzo dużo character developmentu oraz character bonding. No i w końcu Kenji dostał character development. Tak w ogóle to pożegnanie Bumpy i Bena jest smutne, tak szczerze. Nie w sensie, że płakałem czy coś, ale to jest smutne. Zakończenie trzeciego sezonu ogólnie jest bardzo fajne i w końcu jest inne niż pierwsze 2 sezony. No i w pewnym sensie jest to zakończenie trylogii Nublar. No bo wiecie, pierwsze 3 sezony działy się na Nublar, a teraz kto wie?
Widziałem teorię, że kompas jest zepsuty i wylądują na Sorna. W sumie to by było spoko, ale chciałbym bardziej, żeby wylądowali na jakiejś wyspie, której jeszcze w filmach nie widzieliśmy. Na przykład Isla Muerta. Oczywiście będzie więcej sezonów, ale w pewnym sensie to jest taka jakby domknięta trylogia Isla Nublar. Również mamy teaser kolejnego sezonu, no i mam nadzieję, że to nie jest nowe zagrożenie, bo to by było szczerze trochę oklepane, no wiecie. Drugi sezon kończył się teaserem E750, no a ten kończy się teaserem kolejnego zagrożenia. Mam nadzieję, że to jest mały kryolofozaur. Kryolofozaura bardzo chciałbym zobaczyć, no a wyobraźcie to sobie. Taki mały kryolofozaur, który chodzi wszędzie za głównymi bohaterami, no i muszą go w zasadzie oswoić. To by było super. Było dużo koncept artów przedstawiające małe dinozaury, no i jednym z nich był właśnie mały kryolofozaur. Swoją drogą to by było słabe, gdyby to był Scorpius Rex kolejny. To by było po prostu nudne. Tak w ogóle. Ten sezon naprawia błędy poprzedniego sezonu. Jakieś te neckbeardy, które siedzą i się do wszystkiego czepiają, mówią: dlaczego główni bohaterowie nie wzięli łódki Mitcha i Tiff? A w tym sezonie oni tą łódkę zauważają i w zasadzie właśnie nią odpływają. Ten sezon naprawia błędy poprzednich sezonów. Tak w ogóle mam nadzieję, że w sezonie 12 czy którymś tam główni bohaterowie już powrócą do domu i będą się zmagać z dinozaurami na lądzie. Ogólnie Camp Cretaceous to jak na razie bardzo dobra kreskówka, która bardzo fajnie rozszerza uniwersum JP. No i to jest wręcz potrzebne rozszerzenie, którego fani tacy jak my potrzebowali latami. Wszystkie kreskówki JP, które miały wyjść, zostały anulowane, no a to w końcu wyszło i to jest bardzo fajne. Wciąż nie mamy wytłumaczone, o co chodzi z tą wiadomością, którą wysłali, bo ktoś ją odebrał w drugim sezonie, no a to nie byli Mitch i Tiff. Ktoś inny ją odebrał, no i to nigdy nie było wyjaśnione. Mam nadzieję, że w czwartym sezonie to wyjaśnią w końcu. No i również mam nadzieję, że Manta Corp się w końcu pojawi, bo już w tym sezonie pojawił się ich dron, ale sami w sobie się nie pojawili. Ogólnie wątek Manta Corp nie został zakończony, ani w sumie nawet dobrze rozwinięty. Mam nadzieję, że w przyszłych sezonach się pojawią, no i że to będzie jakby połączenie pomiędzy serialem a Dominion. Że wydarzenia w serialu będą również miały swój wydźwięk w Dominion. Ogólnie Camp Cretaceous jak na razie to bardzo dobra kreskówka. Przez całe 3 sezony czujemy, że postaci przeszły pewną drogę. No i to tyle. Bardzo dobry serial.